Cześć, ja jestem Łukasz Maćkowiak z Kosmogatki i cieszę się, że o tak wczesnej porze postanowiliście oglądać dzisiejszą transmisję. Przed nami start Falcona 9 z sondą Pace, należący do NASA satelita zbada ziemskie oceany i atmosferę. A dzisiejszy start zostanie zwieńczony lądowaniem pierwszego stopnia na platformie lądowej LZ-1. Zapraszam do oglądania. Przed nami 25. start orbitalny w tym roku. Startuje Falcon 9 po raz 12, ale misja z pewnością bardzo interesująca. Sonda należąca do NASA, która zbada ziemskie oceany i atmosferę. Sonda Pace, o niej za niedługo więcej powiemy. Pełna nazwa to Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem. Taka jest nazwa pełna tej sondy. No i cóż, start za 28 minut. Za chwilę przeniesiemy się na streama od NASA. Zobaczymy, co tam Person to talk more słychać. about phytoplankton is NASA oceanographer Ivana Sejtanic. Thank you for being here. Thank you for having me. Of course, we're really excited Tak, to have you. na razie jak So, widzimy as you know, the jeszcze space coast of Florida sits on the mamy Atlantic 27 Ocean. minut So do you startu, took to a field nie trip mamy down za to bardzo the water widoków to get a z rakiety. phytoplankton sample. Can you walk us through what you did? Oczywiście Definitely. So, piszcie na together with czacie, my colleague, czy Bridget Seegers, jak we jest went z dźwiękiem, on the- czy just wszystko very jest w close porządku, by czy here wszystko on the działa. dock on Kennedy side, and we deployed a plankton net. And plankton net is something that we use in oceanography to No i też actually see pamiętajcie, what is żeby in the zasubskrybować ocean, kanał. like, Już see with the 88 microscope. subskrypcji. So Niedużo imagine this zostało do plankton net being something pierwszej of a trzycyfrowej butterfly net liczby. for Także plankton. gorąco But the pore zachęcam size, these holes in that do net are so subskrybowania tiny that your hair cannot pass it. And therefore naszego it allows us to capture everything that is in the kanału. water. You know, phytoplankton, zooplankton, all these planktons, and sometimes some other things that just fall from the atmosphere. So we have collected a lot. Tak jest, to teraz może this zobaczmy, area is skąd really, dzisiejszy catches start phytoplankton. się odbędzie. Jak już So mówiłem, startuje it's, Falcon 9. that's just Falcon something 9 that we startuje z use to 3 kinda like stanowisk look at the ocean, and startowych. sometimes we look it from the sky. Right, awesome. So Tutaj you went and dwa collected this sample of stanowiska phytoplankton na here Przylądku for us. Canaveral na Yes. Florydzie. Here it Dzisiaj is. startujemy This can't be seen, z of course, with the naked ze eye, but stacji you sił also have kosmicznych a właśnie microscope, and you are Cape going to Canaveral, teach Laura and I platforma how to observe 40. phytoplankton, right? Yes, so Okay. once we collect the sample, Tutaj we're gonna use w these, sąsiedztwie like, tej really platformy traditional mamy tools to też observe them. I'm just gonna take a little SLC-41, droplet skąd of startuje this water Atlas that we 5, have od niedawna collected wulkan and show you the beauty in this droplet of water. SLC-37, skąd Pretty simple. jeszcze You go there, do, you pick up zdaje some się, water, kwietnia, chyba na kwiecień put it in a zaplanowany jest microscope ostatni start slide. LT4 Heavy właśnie. Put this Startuje inside, ta so we don't rakieta need this anymore. United And I'm Launch gonna slide it under and Alliance. we're gonna see what we're gonna see, you know? I don't know. I tak, Some magic platforma maybe. Some party SLC-40 people. jest Oh, wow. dzierżawiona Okay, od very nice. SpaceX od Okay, 2007 yeah. roku. Wcześniej Okay, so what you see is była here in the używana middle of przez this siły line, powietrzne it's Stanów called Zjednoczonych. a diatom. There's actually four, No i five startowały or stąd four rakiety cells together. Titan 3 The little i dots Titan inside 4. are these chloroplasts Tak that they stąd have, właśnie dzisiaj which is the green lecimy. color that allows us to see it from space. Usually I would expect some runners running around here, which are Jak little już mówiłem, flagellates, which are 25. start orbitalny w tym plant, roku. they can do both things, but these guys in the center are really fascinating because Przypominam, w poprzednim this type roku of phytoplankton padło lives in a glass około shell, and they're 220 really good for startów orbitalnych. yeah, really fascinating. Yeah, that really is fascinating. Our audience out there, they have a great view on screen. We have a beautiful view right behind you too, Ivana. So as we're kind of looking in this jar, we see, you know, this kind of dirt or something. Podobno jest jakiś problem, ale myślę, że za chwilę Right? So where does that color for the phytoplankton come from, Laura? It's within the za different chwilę, phytoplankton jeżeli species, rzeczywiście jest jakiś problem, to za each chwilę powinno phytoplankton has a different size, different shape, wrócić. and different pigments, and so that is Generalnie what u mnie sets tutaj them wszystko aside
świeci się na zielono. Generalnie jakieś 10 minut temu rozpoczęło się tankowanie rakiety. Tutaj widzimy z misji NASA. Nie mamy jeszcze za dużo widoków na rakietę. Right, so before in the past we could kind of see that there was something there, now we can identify what is really in the water. So what does ocean color really tell us about ocean health, Ivana? That's a great question. Tak jak wiemy, SpaceX od jakiegoś czasu nie transmituje swoich slajdów na YouTubie. Na szczęście w tym przypadku wyłącza nas NASA. SpaceX swoje slajdy transmituje na X, ale tego slajdu zdaje się nie transmituje, tylko można go obejrzeć tutaj właśnie na kanale NASA. But the biggest in my perspective, service that ocean does and phytoplankton does is this carbon control of the carbon flux in the ocean. These little guys that I'm showing here, this dive. Oczywiście możecie pisać na czacie, kto nas dzisiaj ogląda. No też oczywiście pora nie sprzyja wysokiej frekwencji, ale cieszę się, że parę osób stało o tej wczesnej porze. Jeszcze może trochę osób tu nas dojdzie przez te ponad 20 minut. To jest w ogóle 297 start Falcona 9, zatem niedługo będzie 300 misja, może uda się ją transmitować na naszym kanale. So talk to us about how PACE fits into NASA's broader goal No i of cóż, science research. Yeah, so PACE is going to be part of our amazing Earth science fleet, and it is going to 23 revolutionize our minuty. understanding Slajdu of za the chwilę ocean. powiem nieco więcej o ładunku dzisiejszej misji. Sonda PACE. Przepraszam bardzo. Tak, ci co oglądali ostatni start z lądownikiem, z lądowania japońskiego lądownika księżycowego Slim, to pamiętają, że z moim głosem nie było najlepiej. Mam nadzieję, że dzisiaj jest już lepiej, też już parę tygodni minęło od tego czasu, ale jeszcze nie jest optymalnie, także przepraszam. Tak, przechodzimy do sondy PACE. To jest satelita NASA, która zbada w skrócie ziemskie oceany i ziemską atmosferę. Natomiast misja ta ma za sobą wiele przygód. Było ryzyko, że ona w ogóle się nie odbędzie, pochłonęła zresztą prawie $1 miliard z budżetu NASA. No generalnie jeszcze za administracji Donalda Trumpa misja ta w 4 propozycjach budżetu NASA miała zostać odwołana, jednak za każdym razem amerykański kongres nie zgodził się na takie cięcia w budżecie amerykańskiej agencji, stąd też misja ta przetrwała, natomiast mało brakowało, a tego streama dzisiaj by nie było, gdyż misja PACE nie doszła do skutku. Generalnie sam kontrakt ze SpaceX na wystrzelenie tej sondy został podpisany w 2021 i wynosił nieco ponad $80 milionów w 2020. Inwestowanie, no i tak, możemy zmienić sobie zdjęcie. Tutaj widzimy sondę PACE już nie na wizualizacji, tylko podczas enkapsulacji wewnątrz owiewki rakiety Falcon 9. Jakie są jej zadania takim bardziej specjalistycznym językiem, to mamy badanie procesu wymiany dwutlenku węgla pomiędzy oceanem i atmosferą, odkrycie jak aerozole mogą napędzać rozwój fitoplanktonu, czyli takie mikroskopijne organizmy roślinne, które żyją sobie przy powierzchni oceanu. No i satelita ten zostanie dzisiaj wyniesiony na orbitę heliosynchroniczną, na orbitę bliskiej orbicie polarnej o inklinacji około 98 stopni i wysokości, gdzieś mi się to straciło, 676,5 km. Na taką orbitę zostanie wyniesiona sonda PACE. Posiada ona 3 instrumenty
naukowe, Ocean Color Instrument. Ten instrument, no jak sama nazwa wskazuje, ma nam dostarczać informacji o kolorze oceanu na danym obszarze od ultrafioletu do podczerwieni. No i mamy też dwa polarymetry. No i z instrumentów to wszystko 3 instrumenty naukowe. Cała sonda waży 1694 kg. No zatem jak na porównaniu do udźwigu Falcona 9. No to oczywiście jest to niewiele, aczkolwiek na pewno ze względu na koszty tej misji NASA kierowała się niezawodnością rakiety. No i też chyba nie było zbytnio alternatywnych opcji niż start właśnie Falconem 9, nawet jeśli chodzi o koszty wystrzelenia tej sondy. Tak, no i generalnie jeszcze co tutaj mogę wyczytać, jeśli chodzi o to, co mówiły przed misją osoby, które opracowywały ten projekt. Ta sonda ma w głównej mierze odpowiedzieć, jak nasze oceany działają, jaki jest ich związek z naszym całym ziemskim ekosystemem i też, co ważne, zmianą klimatycznym. Powie nam, co żyje przy powierzchni oceanów. No i pierwsze dane po wystrzeleniu z tej sondy otrzymamy za 40-50 dni, jeżeli dzisiaj oczywiście do tego startu dojdzie. Tak, mówiłem, że koszt misji prawie $1 miliard, dokładnie 964 miliony dolarów. Jeszcze co ciekawe, wszystkie dane z tej sondy zostaną udostępnione publicznie. Przewidywana żywotność tej misji, no to znaczy minimalna, wynosi 3 lata, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie więcej, że uda się przynajmniej 10 lat, żeby ta sonda działała na orbicie. Tutaj widzimy rakietę Falcon 9 właśnie z sondą PACE w drodze na platformę startową. Zatem to tyle, jeśli chodzi o ładunek dzisiejszej misji. Sondę PACE coraz bliżej do startu. Zostało nam jeszcze 70 minut. It can be a lot, and we wouldn't be able to do this if it wasn't because we had the support of our families. And the work that we do, so for example, the PACE mission really is done so that we can have a better planet for our children and their children. So this generalnie dobrze mnie słychać, nie ma żadnych problemów. I jeżeli ktoś w tej chwili dołączył, to witamy serdecznie wszystkich nowych oglądaczy. Mamy jeszcze 16 minut do startu. Tak, jak na pewno, jeżeli śledziliście nasze media społecznościowe, to wiecie, że ten start początkowy miał odbyć się we wtorek. Tutaj został najpierw przełożony o 24 godziny ze względu na silny wiatr w miejscu, gdzie ma lądować pierwszy stopień, czyli na platformie LZ1, także na Przylądku Canaveral, natomiast rozumiem, że te wiatry były na tyle, jeszcze nie były na tyle mocne, żeby może przeszkodzić w samym starcie, ale były już na tyle mocne, żeby przeszkodzić w trakcie lądowania pierwszego stopnia. Dlatego też z tego powodu w pierwszym terminie start został przełożony o 24 godziny. Później w środę miała nastąpić kolejna próba, jednak tym razem ponownie przeszkodził wiatr, natomiast z tego, co poinformowało SpaceX, to tutaj ten wiatr przeszkodził w końcowych przygotowaniach rakiety przed startem, dlatego też ten nie doszedł do skutku. Dzisiaj już wygląda wszystko na to, że uda się wystartować. Prognozy pogody dawały 95% na korzystną pogodę w czasie startu, zatem jedyne co może przeszkodzić to jakieś sprawy techniczne.
No więc jeżeli mówimy o odzysku, to wiemy, że rakieta Falcon 9, pierwszy stopień rakiety Falcon 9, czyli dolna część rakiety, w tej chwili widzimy ją tylko tutaj w tym małym obrazku, ta, która odpowiada za wyniesienie drugiego stopnia wraz z ładunkiem poza ziemską atmosferę. Jest ona odzyskiwana, czy to poprzez lądowanie na bajce na oceanie, czy też właśnie na platformie lądowej LZ-1, tak jak to ma to miejsce dzisiaj, czyli po oddzieleniu się od drugiego stopnia wróci ona właśnie w pobliżu miejsca startu i ląduje za pomocą swojego napędu. Zatem, jeśli chodzi właśnie o pierwszy stopień, będzie to dzisiaj dla niego czwarty lot, czyli dość nowy pierwszy stopień. Rekord, przypomnijmy, aktualnie wynosi 19 lotów jednego boostera, natomiast w najbliższym czasie nie zostanie on pobity, gdyż ten rekordowy booster uległ dezintegracji podczas powrotu barki na Przylądek Canaveral ze względu na wysokie fale, wywrócił się, no i został zniszczony. Ten konkretny pierwszy stopień rozpoczął swoją karierę podczas misji załogowej Crew 7, później mieliśmy misję zaopatrzeniową na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no i następnie misję Starlink. No i dzisiaj czwarty lot tego konkretnego boostera B1081. Tak to się prezentuje. Czekamy 13 minut do startu. To learn more about that, let's bring back NASA's Megan Cruz, who's standing by with one of NASA's lead. Jeżeli chcecie, żeby troszkę podgłośnić streama, to oczywiście piszcie na czacie, natomiast jeszcze na razie nic ciekawego się nie dzieje. Zobaczmy w takim razie profil tej misji, jak rakieta dzisiaj będzie leciała. Tutaj z pomocą przychodzi nam Flight Club. Widzimy tutaj jest platforma SLC-40, stąd rakieta Falcon 9 wystartuje. Będzie się wznosiła tutaj na czerwono, widzimy moment, kiedy działają silniki pierwszego stopnia, tutaj zostaną one wyłączone. Tutaj będziemy mieli separację stopni i trajektoria pierwszego stopnia. Tutaj on włączy swoje silniki, aby wyhamować prędkość i wrócić później na platformę LZ-1, a tutaj będzie cały czas sobie działał. Drugi stopień, no widzimy jeszcze ciekawą trajektorię w czasie lądowania pierwszego stopnia. Tu jeszcze na czerwono mamy działanie silników, żeby wyhamować go przed gęstszymi warstwami atmosfery na czerwono, natomiast mamy zaznaczone strefy wykluczenia, które nie mogą zostać podczas startu naruszone, no, w których po prostu istnieje zagrożenie, że spadnie coś na głowę. No jak widzimy, ten start odbywa się na orbitę, bliską orbity polarnej. Takie starty kiedyś raczej odbywały się tylko z bazy sił kosmicznych w Vandenberg w Kalifornii, gdyż tam podczas podróży na orbitę polarną, czy też heliosynchroniczną, rakieta przelatuje tylko i wyłącznie nad oceanem, natomiast od jakiegoś czasu, no już chyba paru lat, natomiast szybko ten czas leci, również takie starty odbywają się z Florydy, no i podczas takiego startu rakieta musi przelecieć nad zamieszkanymi terenami, nad Kubą. Tutaj, dobrze, to widzimy. Natomiast w tej chwili są wydawane licencje na takie starty. Za chwilę zobaczymy dalszą trajektorię. Rakieta będzie przelatywała nad m.in. Antarktydą. Nie zobaczymy jej z terenu Polski, jak widzimy, nawet nie będzie przelatywała nad naszym terytorium. Tutaj jeszcze na czerwono staje się mamy miejsce, gdzie może spaść drugi stopień. Wow. To sum up everything you said, I mean, go Pace. Tak, zatem korzystając jeszcze z chwili przed startem, jeśli chodzi o Falcona 9, ostatnia misja tej rakiety. Great. Back to you, Jasmine.
Thank you so much, Megan. odbyła się ze statkiem zaopatrzeniowym Cygnus na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ogóle możemy włączyć zegar, gdyż tutaj Observing and monitoring the world's ocean from space requires very accurate zegar na measurements. Steamie. And in the NASA. harshness of space, measurements from instruments Ostatni start Falcona 9 odbył się z misją zaopatrzeniową ze statkiem Cygnus. To taki statek towarowy budowany przez firmę Northrop Grumman i to była pierwsza misja Falcona 9 właśnie z tym statkiem zamontowanym między owiewkami. I też specjalnie na potrzeby takiej misji owiewki rakiety Falcon 9, te osłony ładunku zostały zmodyfikowane, aby jeszcze przed startem móc mieć dostęp do tego statku. Tam zostały zamontowane specjalny włas do wnętrza tej owiewki. Natomiast jak wiemy wcześniej, statki Cygnus wynosiły tylko i wyłącznie Antaresy. Natomiast rakieta Antares 230 plus już w kosmos nie poleci. Korzystała ona z rosyjskich silników, z ukraińskich komponentów. No i przez wojnę na Ukrainie Northrop Grumman nie posiada części do budowy następnych takich rakiet, zatem ta rakieta już przeszła na emeryturę. No i czekamy w tej chwili na rozwój rakiety Antares 330. Jej pierwszy stopień zostanie zbudowany przez firmę Firefly Aerospace. No i pierwszy start ma odbyć się, zdaje się, w środku 2025 roku. A w tym czasie Northrop Grumman zakontraktowało 3 misje Cygnusa na pokładzie Falcona 9. Właśnie taki start miał miejsce 30 stycznia. To ostatnia misja Falcona 9. Czekamy na misję Pace, 8 minut jeszcze do startu. A więc korzystamy jeszcze z tego momentu, aby zaprosić Was na stronę kosmogatki. I oczywiście też podajcie nasze media społecznościowe, ale na stronie kosmogatki znajdziecie dłuższe czy krótsze artykuły, wpisy, wieści ze świata branży kosmicznej. Też ostatnio nasza strona została lekko odświeżona. Mamy nową zakładkę z filmami z naszego kanału. Zatem także stąd macie dostęp do naszego kanału na YouTubie. Ostatnio też nie wiem, czy pamiętacie, pod koniec grudnia prowadziliśmy transmisję ze startu satelity Lockheed Martin, satelity Tantrum, którego wynosiła rakieta Alfa. Tam wtedy awarię zaliczył drugi stopień rakiety Alfa, przez co ten znalazł się na niewłaściwej orbicie o niskim perigeu. No ale pomimo tego, że zdaje się, że ten satelita wejdzie ponownie w atmosferę pomiędzy 10 a 11 lutego, to udało się już w tym czasie zrealizować całą misję. Ten satelita miał zademonstrować działanie czujników głównie dla sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych, zatem pomimo takiej dość eliptycznej orbity udało się zrealizować główne założenia swojej misji. Więcej możecie przeczytać na naszej stronie. No i oczywiście zapis z transmisji Alfy ze startu, który zakończył się ostatecznie częściową porażką, gdyż awarię zaliczył drugi stopień, możecie zobaczyć na naszym kanale. Bardzo przepraszam, tutaj mamy jeszcze ładny widok na Falcona 9. To po prawej, co widzimy, to mamy wieżę dla załogi, gdyż platforma SLC-40 została niedawno przystosowana do lotów załogowych jako taka zapasowa wyrzutnia właśnie do misji załogowych. Na razie stąd jeszcze nie odbyła się żadna załogowa misja.
in a hurry, a Cape No i widzimy Polar mnóstwo orbit, which tej hasn't happened for pary. NASA from this To location oczywiście in 60 wynika z tego, years. że to z zbiorników jest It's an exciting wytoczone time to see niezwykle a rocket zimny, flying to the south, going over Florida and niezwykle Cuba. zimny, Yes, ciekły heading tlen. south and then making a dog leg to get into that polar orbit. Też na powierzchni Normally we rakiety would do wytwarza się these lód. from Vandenberg Air Force Base Zobaczmy out szybko, in, jak będzie wyglądała California. dzisiejsza misja. But due to the performance and things that we have on here on the eastern range with this Falcon Po kolei 9, co się we będzie can działo? do Widzimy, this Cape mamy jeszcze Polar 5 orbit minut out of here. do startu. And so very excited Minutę to przed see that startem happen after komputer 60 pokładowy przejmie A number kontrolę of nad milestones odliczaniem, a coming po up 15 here. sekundach będziemy mieli Shortly, in decyzję just a few dyrektora seconds, startu. we're 3, gonna retract the też strong to back that's odliczanie holding the rocket kontynuować. in place. 3 That sekundy you see out there on przed the pad, and startem we're also gonna get the zostanie spacecraft odpalone on 9 internal silników power. Merlin, Test director który wyposażony jest właśnie Lisa pierwszy Badani, stopień our rakiety Falcon getting 9. ready. Wszystkie napędzane są na EP1 i ciekły ten. Drugi stopień natomiast posiada jeden silnik Merlin, wykorzystujący tę samą mieszankę paliwową. No i lecimy, minutę 7 sekund po starcie, rakieta przejdzie przez punkt maksymalnego ciśnienia dynamicznego. Następnie będziemy mieli 3 wydarzenia po sobie, właściwie później zobaczymy, że 4. Na początek wyłączone zostaną silniki pierwszego stopnia, oba stopnie oddzielą się od siebie, no i nastąpi zapłon silnika drugiego stopnia, no i drugi stopień wraz z ładunkiem będzie kontynuował lot na orbitę, natomiast pierwszy stopień będzie wracał na Ziemię. Chwilę po tej separacji pierwszy stopień ponownie zapali swój silnik, aby wrócić właśnie na przylądek Canaveral. Następnie po kilkudziesięciu sekundach drugi stopień odrzuci osłony ładunku. Zatem sonda Pace już zostanie odsłonięta. No i 5 minut 46 sekund po starcie. Pierwszy stopień ponownie zapali 3 swoje silniki, aby nieco wyhamować przed gęstszymi warstwami atmosfery, a następnie wyląduje na platonie LZ-1. Dzisiaj stosunkowo długo działa drugi stopień, bo dopiero 10 minut po starcie ma on zostać wyłączony, natomiast 2 minuty później sonda Pace oddzieli się od drugiego stopnia i to zakończy dzisiejszą misję. Zatem tak, włączamy już tutaj typ automatyczny, żebyście po kolei widzieli, co się będzie działo podczas startu. Stage 1 LOX load is complete. There you go. Mogę tutaj podgłośnić tej transmisję. So stage 1 ready. We're just waiting to finalize LOX load on stage 2 and continue moving forward, and then we piszcie oczywiście na czacie, czy nie jest za głośno. No i jeszcze raz zapraszam do lajkowania. Do pisania na czacie możecie też wszystko tutaj pytać, no i do subskrybowania. Niewiele nam brakuje do pierwszej 3-cyfrowej liczby. Choć oczywiście mamy nadzieję, że z czasem dojdzie nam więcej zer. Słuchajmy się w transmisję. W tej chwili na Florydzie jest godzina 1:32. Zatem środek nocy. Stage 2 LOX load is complete. There we hear stage 2 complete, so that's a good sign. But the COLA is our collision avoidance analysis that we need to do to make sure we don't hit something that's in space already as we lift off and ascend this morning. And the original time, as you said, was 1:33:32, and we had 4 COLA conjunctions this morning for the seconds, so we went to the next second that we could, and that put us at that 1:33:36. So things were able to adjust very quickly for the 4 seconds and get ready for launch this morning. To, co widzimy z prawej strony, już za chwilę powinno to zostać zaktualizowane. Falcon 9 rocket, and that's the venting off of the liquid oxygen in the line that runs up to the second stage. Proceeding now, T-minus 1 minute and counting until liftoff of Pace and the Falcon 9 rocket. Falcon 9 is in startup.
Tak, mamy potwierdzenie tego wydarzenia za chwilę. So there we hear Falcon 9 is startup, configuring all the systems. Autonomous FTS is being configured. The systems are being configured. SpaceX launch director, go for launch. And there's the big Tak, moment. zatem wszystko wygląda na to, że za chwilę zobaczymy, jak rakieta Falcon 9 Many on the startuje. Pace spacecraft team now going outside to watch this launch. Zatem It should be a oczywiście życzę miłego oglądania, stajcie trochę podgłośnie. Nas misję oglądamy. All systems are go. Getting down to the final seconds. 15 seconds. T-minus 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Full power engines and liftoff of the Falcon 9 and Pace, helping keep pace with our ever-changing ocean and atmosphere. Stage 1 propulsion is nominal. All 9 Merlin engines lit up and roaring. 1.7 billion pounds of thrust. To 3 razy sztuka. Czy mamy jakąś telemetrię, rakiety w tym pokazywane? Chamber pressures on the telemetry are feeling good here, Daryl. 9 engines performing very well. It's great news. Power and telemetry nominal. Makes its steep climb into its orbit. Right about 2 minutes on the first stage. Może zasłaniam. A view from the rocket camera. Vehicle supersonic. Here we hear Falcon 9 supersonic coming up on max Q, maximum dynamic pressure on the launch vehicle. Max Q. Pass through max Q, the vehicle continues to Tak, perform rakieta przeszła przez nominally. ten All maksymalnego 9 ciśnienia engines dynamicznego, osiągnęła firing. też już prędkość naddźwiękową. No i teraz czekamy, aż pierwszy stopień zakończy swoje działanie, aż wyniesie ten drugi stopień wraz z ładunkiem ponad gęste warstwy atmosfery. MVAC engine chill has started. To zawsze jest Chill the second stage engine część to lotu, get that która ready. Bleed a zużywa little bit najwięcej paliwa. of locks in there so it doesn't Jest get największym thermal shock wyzwaniem once they light it up. A view podczas there, lotu looking na down the first stage booster, orbitę, natomiast getting ready to cut off the nie engine potwierdza to and separate. We'll have a number of fakt, milestones że all happening ostatnio raczej quickly większość in awarii rapid rakiety succession. dotyczyła drugiego stopnia, a nie pierwszego. We're about 10 seconds from main engine cutoff, and then we'll have stage 1-2 SEP, and then stage 2 ignition. Jak chodzi właśnie ostatnia awaria drugiego stopnia podczas startu alfy. Za chwilę wyłączą się silniki pierwszego stopnia i te oddzielą się od siebie. Miko. Zobaczymy, czy też dzisiaj mamy Stage separation confirmed. krótką wersję dyszy, czy długą There w goes drugim the first stage of the stopniu. rocket. Długą dzisiaj. Second stage now lighting MVAC up. ignition. Zwykłą wersję dyszy. Widzimy odpalenie silnika drugiego stopnia i za chwilę też You see the glow of the first stage as it falls away. silniki zostaną uruchomione. Excited to see that first stage come back here to landing zone 1 this morning. That will be Obrazki great as ciekawe stage 2 oglądamy. continues. Zostały odpalone te continues to silniki perform. w pierwszym Getting stopniu, that stage który back here wraca will be na Ziemię, exciting. będzie lądował If na you're here on the platformie Space Coast and you're LZ-1. watching, get ready for a double thunder clap at just about T plus 7 minutes, 7 to 8 minutes. The double sonic booms of the first stage booster breaking the sound barrier as it returns to Earth. Stage 1 boost back shutdown. So now the first stage has positioned itself on a return trajectory back here to landing zone 1, which is only a mile or so from our location Będzie at wszystko hangar oczywiście AE. przebiega zgodnie z We get planem. quite Następny the thunderclap. etap to I always love to osłon hear the ładunku, który też landing jest zone back stosunkowo here when we're późno. in the hangar. We're about 10 seconds away from jettison fairing of Podczas the payload dzisiejszej fairing, misji 4 minuty 15 exposing sekund pace po to the starcie. atmosphere. This is a big moment for the spacecraft team. Pairing separation confirmed.
Looking nieco inside, szybciej niż, there go the fairings, revealing the było to Pace napisane na spacecraft stronie SpaceX. to the elements. Już sonda Pace jest Now Pace will seek to kosmosie, get a signal on the w Tidra kosmicznej satellite próżni. for our first acquisition of signal. Yeah, this will be a downlink of a low-level signal on the TDRS network, utilizing the telemetry Teraz network następnym to etapem będzie verify that Pace is the transmitter is odpalenie on, 3 and then they will z continue 9 monitoring silników the pierwszego spacecraft stopnia until pracującego na separation, Ziemię, aby and właśnie then be able zmniejszyć to prędkość przed get their tymi data gęstszymi once they get power warstwami positive that we'll see later. atmosfery. To będzie And in that moment you just Za described, that parędziesiąt time period that sekund. you just described, they'll only be monitoring data coming from the Pace To nie będzie satellite. długie They will not odpalenie be sending any też commands w in. przypadku powrotu. Absolutely, nothing until the spacecraft Rakiety na separates lądy. from To odpalenie jest the stage krótsze 2. niż w przypadku, The spacecraft team will gdy just pierwszy continue sobie to wraca monitor the na health of the spacecraft platformę na using the oceanie. TDRS network and looking at the telemetry. Everything Jest so far on second podzielony w stage is atmosferze performing very well. z mniejszą Looks prędkością. good on our trajectory. They just made a call. Somebody called ASO, but nobody's answered. And there's a shot from the first stage booster as we're coming back down to the Cape. You can see the lights of the Space Coast. Tak, w ogóle ten pierwszy stopień, It's a pretty shot. który teraz właśnie I love that taki shot. odpali swoje trzy Seeing the silniki. coast of Florida come back into view. 2 more burns left. Stage 1 entry burn startup. That's the first one, the entry burn, for about 30 seconds. No właśnie, See to it się lighting dzieje up now. teraz. Grid fins are out to help give it a precision landing, guiding the first stage booster back to landing Niestety zone NASA 1. nam nie prezentuje Split telemetrii screen now. z rakiety, Well, we did have it. czyli prędkości, There's a Stage shot. 2 wysokości. FPS saved. There's a shot of the booster Na coming back down. standardowych streamach from the ground. SpaceX Stage one mamy entry i burn shutdown. telemetrię z pierwszego i z Stage drugiego 1 stopnia. Ten FPS pierwszy saved. stopień ląduje na platformie LZ-1 po raz trzeci. Raz mu się zdarzyło Right, lądować in na comes the platformie first na stage oceanie booster. Short of Gravitas. Second stage continuing on a nominal trajectory. No i za chwilę lądowanie, czyli You can być probably może see us in there somewhere. najbardziej I love efektowna that view at night część too. dzisiejszej See the- misji. It'll be really nice to see that as it gets closer. The coast of Florida as we come up on landing zone 1. Stage 2 continues to perform nominally on a Stage one great, Lądowanie przypominam tego great boostera do misji trajectory for stage 2 Q7. as spacecraft continues to CS-29 to zaopatrzenie look very misję na well Międzynarodową in this flight. Stację Kosmiczną i Stage 1 misji landing burn. Starlink. Ostatniego start Right, there 19 goes the grudnia landing już burn. In just a few następnie seconds odpalił we'll have a jeden booster on the silnik ground. Merlin, gdyż już zbiorniki paliwa są na tyle puste, że A look from the ground. jest to We hear the wystarczający, thunder here at żeby we Hangar hear those AE. double claps. zmniejszyć Landing light deploy. prędkość do zera tutaj przy First platformie. No Stage 1 landing no i jak confirmed. zwykle miękko pierwszy stopień wylądował, Another pinpoint landing zatem by the first stage booster. kolejny udany Flight number 4 for the Kolejna first stage udana in the próba books. odzysku Second SpaceX stage rakiety continuing to Falcon burn 9, no i on a teraz 7.5 czekamy tylko na minute dokończenie direct inject into operacji orbit. drugiego This will be stopnia a i quick ride. następnie Nick. oddzielenie się ładunku Very Pace od quick rakiety. as the Przypominam, continues to dzisiaj nie perform musimy very długo well. czekać na to We're looking for this to oddzielenie się continue firing. satelity od drugiego We'll stopnia, get gdyż the to second nastąpi stage już cut off at around 12 T+10 minut i minutes. 20 Things sekund po starcie. look very well on the telemetry. Potem Vehicle's właściwie performing tuż very po well and zakończeniu pracy impact przez is drugi nominal. stopień. Tak, mówiłem przy The second separacji stage on stopni, the że Cape ciekawe czy dzisiaj Polar mamy trajectory długą czy krótką dyszę. hasn't been done Drugim by stopniem, NASA gdyż in od the jakiegoś past czasu 60 SpaceX years. stosuje też wariant z krótszą SpaceX, though, dyszą w drugim has stopniu. done it 11 times. This would be A the 12th. powodem takiego działania jest zmniejszenie kosztów przy produkcji niektórych drugich stopni. Po prostu niektóre misje nie potrzebują 100% wydajności tego silnika, zatem można ją trochę zmniejszyć, oszczędzając przy tym parę T+9 minutes. dolarów
On the count. No jakby nie wpływa to zbytnio na możliwość zrealizowania Just about danej 3 minutes misji. left. Ale dzisiaj mamy długi wariant dyszy. Actually, check that. Just about a minute left on the stage 2 burn. There will only be one stage 2 burn. Oczywiście dlatego też Yeah, as Jimmy kosmicznej explained to us in próżni the trajectory, this is a direct stosowana jest inject taka sun wydłużona synchronous dysza, orbit. ze So względu na just to, a że nie ma single tam burn for ciśnienia. stage 2 this morning. And Atmosfera things jeszcze continue to look well. pojedyncze cząstki Chamber pressure on mamy, impact pomimo że and to jest trajectory look kosmos, nominal. natomiast And then we'll coast for just ta a few dłuższa minutes. dysza musi odpowiednio Separate. ukierunkować Pace spaliny, Observatory. aby silnik był jak najbardziej efektywny. Za chwilę zakończy się Standing praca by for drugiego stage stopnia 2 cutoff, known as SECO 1. i chwilę potem powinniśmy usłyszeć potwierdzenie We'll have that in nominalnej just a few orbity. seconds. Tak już MVAC shut down. pierwszy stopień Alright, there you have it. został wyłączony, no i za około 2 We're going to minuty coast for a few minutes. już misja and take zostanie a zakończona. look at the forward-facing camera. Sonda PACE od NASA, o You can której see już the też PACE spacecraft, which to sobie dzisiaj is powiedzieliśmy. being Teraz monitored by bada the ziemskie spacecraft oceany team. i atmosferę, która kosztowała prawie $1 miliard i no, to, że dzisiaj w ogóle oglądamy ten start, to jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Właśnie to urządzenie za niedługo oddzieli się od rakiety. The engine nozzle on stage 2 still glowing just a bit from a 7.5 minute burn. Yeah, all telemetry on stage 2 looks nominal for the flight. Looks like a very good stage 2 performance so far. So we'll see how things go as we get ready for spacecraft Tak, separation. przed chwilą Now pan just about powiedział, 1 że minute away. trajektoria drugiego stopnia jest nominalna. Stop This is drugi a big stopień moment dobrze for się the dzisiaj spisał. PACE spacecraft team, Czekamy już tylko na one separację. in which they're holding their breath a bit. There you see PACE now. I love that camera view from the front of the stage 2, looking at the PACE spacecraft out there in that dark space right now. Things are looking really well, and I love that. Love to see that camera view. Dark indeed as they launched into an orbital eclipse. So PACE has no sunlight on it, as you can see. But the hope is once they get those solar arrays deployed, a critical moment, they're going to be looking to get power on it. There goes PACE. Tak, Payload separation confirmed. mamy Off into potwierdzenie space i on its own. wizualne Flying free. i z kontroli misji sonda PACE Got oddzieliła applause się od here at the drugiego Mission stopnia Director rakiety. Center at Hangar AE. A zatem oficjalnie dzisiejsza Looks misja like a good zakończyła się separation. sukcesem. Vehicle Sonda PACE, jak pretty już mówiłem, stable. za około 40-50 dni ma Yeah, przesłać launch pierwsze vehicle performed very well today, and dane. glad to see PACE separated. We've got a few more milestones that the team will be working on Zatem to jeszcze get trochę PACE to power positive. do tego Hopefully czasu we can have zostało. this view for a bit longer. You see stacked to the right side of the screen, the 3 lines. Those are the solar arrays. It's a 3-panel array. And once the guidance and navigation na control pewno system senses Niezwykle that kosztowna misja it's właśnie got dzisiaj została basically nulled the rates, the zrealizowana. spacecraft is stable, Bezpiecznie it'll start wystrzelona to przez deploy rakietę those Falcon 9. solar arrays. Mam nadzieję, że jeszcze and nie it will be opuszczacie done naszej transmisji. Jeszcze autonomously. parę ciekawych rzeczy tutaj It's dark out there, was so czeka, więc we're starting to lose our view. oczywiście, jeżeli tylko macie czas, jeżeli nie idziecie dzisiaj do pracy, to gorąco zachęcam do pozostania na dzisiejszej transmisji jeszcze chwileczkę. Tam już powoli sonda PACE znika. We are now passing the milestone in which we expect
the solar arrays to be deployed. Again, this is the expected milestone. Czekamy jeszcze na tutaj wieść dotyczącą rozłożenia się paneli słonecznych sondy. No sunlight. Tak jak widzimy, natomiast w tym czasie oczywiście wrócimy tutaj, sprawdzić, czy sonda rozłożyła swoje panele słoneczne, natomiast chciałbym jeszcze wrócić do spraw, do wydarzeń, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Na przykład mieliśmy start Elektrona, rakiety Elektron, niestety nie udało się przeprowadzić transmisji z tego startu. Elektron wyniósł 4 satelity firmy Northstar, które zostały zbudowane i operowane przez firmę Spire. To był 43. start tej rakiety, to było 31 stycznia. No i generalnie te satelity mają za zadanie, cała sieć tych satelitów ma za zadanie monitorować obiekty kosmiczne znajdujące się w pobliżu Ziemi. No ale nie to jest najciekawsze, co się wydarzyło podczas tej misji, gdyż Rocket Lab odzyskał pierwszy stopień tej rakiety. Tutaj akurat Elektron nie ląduje w taki sposób jak Falcon 9, że za pomocą własnego napędu, natomiast za pomocą spadochronów miękko opada i woduje na powierzchni oceanu. Tutaj widzimy, jest też te pierwsze stopnie przystosowane do odzysku są osłonięte specjalną powłoką, która ma chronić ten pierwszy stopień. No i to ta próba odzysku zakończyła się sukcesem. Mieliśmy podczas transmisji naprawdę niezwykłe widoki, jak pierwszy stopień spada na spadochronach, a następnie ten ogień, który w tej chwili widzimy, podpływa do pierwszego stopnia i odzyskuje go z powierzchni oceanu. Zatem naprawdę, jeżeli nie oglądaliście tego startu, to polecamy jeszcze raz go sobie prześledzić na kanale Rocket Lab. Niestety nam nie udało się zrobić transmisji, natomiast jak to określił Peter Beck, pierwszy stopień wygląda jak nowy. A jeszcze co ciekawe, na pierwszym stopniu zamontowany został kawałek materiału, który ma służyć do budowy rakiety Neutron i też wygląda na to, że testy przebiegł pomyślnie. Zatem dana misja Elektrona 31 stycznia. Natomiast są też mniej radosne wieści. Nasz wiropłat Ingenuity niestety zakończył swoją misję po 72 lotach. Oczywiście Ingenuity to jest taki mini helikopterek, który został wysłany wraz z misją Mars 2020 i łazikiem Perseverance na Marsa. Wylądował on na czerwonej planecie w lutym 2021. No i cóż, początkowo miał on wykonać kilka lotów, sprawdzić, czy się da rzeczywiście, czy uda mu się trochę polatać w atmosferze Marsa, natomiast ostatecznie, jak widzimy, mamy rok 2024, a on dopiero teraz zakończył swoją misję. Wykonał 72 loty w marsjańskim powietrzu, spędził ponad 2 godziny. No i cóż, niestety podczas niedawnego 72 lotu, który miał tylko sprawdzić działanie systemów tego wiropłatu, gdyż podczas lotu 71 doszło do nieplanowanego lądowania. Podczas tego 72 lotu miał on tylko wznieść się na wysokość 12 metrów i następnie miękko wylądować. Podczas tego lotu utracono z nim kontakt. Łączność udało się odzyskać, natomiast jak widzimy na załączonym obrazku, śmigła Ingenuity uległy uszkodzeniu i ten już nie poleci na pewno ani razu. Zatem to smutne wieści.
Oczywiście nawet we nie can zostanie start podjęta teasing apart the próba species and the different functional groups lotu, and different no bowiem communities that exist. szansa na jego powodzenie przy takim uszkodzeniu śmigieł wynosi 0, natomiast no, podczas gdy on jeszcze działa, sobie stoi na marsjańskiej wydmie, jeszcze jest w stanie przesyłać jakieś dane. Dlatego też nie ma sensu próbować kolejnych lotów. It's really important to know where the carbon is going and where your food source is going. This is important for not just climate studies, but food security. Jak widzimy, mamy potwierdzenie otwarcia się paneli słonecznych sondy PACE. Kolejna pozytywna informacja, no jeszcze zanim zakończymy dzisiejszą transmisję z udanego startu Falcona 9. To jeszcze chciałbym wykorzystać chwilę, aby zaprosić Was na naszą stronę kosmogratka.pl. Tam wiele ciekawych newsów ze świata branży kosmicznej. Mamy też trochę o lądowniku Slim, z którego transmisję również tutaj może mogliście oglądać. On wylądował, Japonia stała się 5. państwem, któremu udało się wylądować na powierzchni srebrnego globu. Niestety wylądował trochę do góry nogami, miał on wylądować tutaj na tym boku. A wylądował tak silnikami do góry, natomiast początkowo musiał on zostać wyłączony z tego względu, że światło słoneczne nie docierało do paneli słonecznych i on nie generował mocy, ale po paru dniach udało się odzyskać z nim kontakty. Słońce rozświetliło panele słoneczne, urządzenia. Natomiast już w tej chwili, na ten moment 8 lutego, lądownik już nie działa i już na pewno nie zostanie z nim odzyskana łączność. Za chwilę przyjdzie. Przyszła już księżycowa noc, która skutecznie zamrozi ten lądownik. Natomiast bardzo udana misja dla Japonii, duży sukces dla tamtejszego programu kosmicznego. No, zapraszam do czytania o japońskim lądowaniu na Księżycu na kosmogatce. Oczywiście to śledzenie naszych mediów społecznościowych. Mamy potwierdzenie, mieliśmy potwierdzenie wypuszczenia satelity na nominalnej orbicie, potwierdzenie wypuszczenia paneli słonecznych, no więc powoli będziemy przechodzić do końca dzisiejszej transmisji z udanego startu rakiety Falcon 9. Tak, dziękuję, że postanowiliście spędzić ten poranek właśnie z nami, właśnie z kosmogatką o tej niezwykle wczesnej porze. O tym cóż, pozostaje mi podziękować za oglądanie, no i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, naszej strony internetowej, tam polecam włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego ciekawego newsa, ale też żadnej transmisji na naszym kanale, bo tam też informujemy o nadchodzących transmisjach. Prawdopodobnie następna odbędzie się w przyszłym tygodniu, kiedy ma startować lądownik księżycowy Intuitive Machine amerykańskiej prywatnej firmy, to też na pokładzie Falcona 9, zatem prawdopodobnie to będzie nasza następna transmisja, ale jeszcze ręki sobie uciąć nie dam. Zapraszam zatem do śledzenia naszych mediów społecznościowych. No i cóż, ja nazywam się Łukasz Maćkowiak, miło było spędzić z Wami ten poranek. Cieszę się, że też postanowiliście tutaj oglądać dzisiejszą transmisję, ale już niestety powoli trzeba się żegnać. Dzisiaj Falcon 9 wyniósł sondę NASA do badania ziemskich oceanów i atmosfery. Misja oczywiście zakończyła się sukcesem. No i cóż, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i zapraszam na następne transmisje na kanale Kosmogatki.